Jeżeli mamy możliwość, aby nasza papuga przebywała na dworze, aby dobroczynne działanie słońca pozytywnie wpływało na jej zdrowie, to będzie skutkowało potem przez cały rok. I aby w tym czasie nie była tak absorbująca i aby jednocześnie była bezpieczna, umieszczamy naszego pupila w klatce. Klatkę zamykamy i zabezpieczamy przed przypadkowym otworzeniem. Nam, ludziom, klatki kojarzą się z ograniczaniem wolności i więzieniem. Spójrzmy na to inaczej. Te ptaki od wielu pokoleń żyją w klatkach, które są ich domami. One czują się tutaj bezpiecznie, są na swoim zaanektowanym terenie, gdzie wiedzą, że nie grozi im żadne niebezpieczeństwo. Dlatego, gdybyśmy tego właśnie tutaj ptaka posadzili na przykład na jakiejś żerdzi, gałęzi, na środku otwartej przestrzeni, byłoby to dla niego ogromnym stresem. W klatce czuje się on jak u siebie. Jest bezpieczny. A poza tym nie zapominajmy, w okolicy mogą być różne drapieżniki, psy, koty. Coś niespodziewanego może nagle się stać, jakiś hałas, wybuch. Ptaki tego się przestraszą, uciekną, a ucieczka może wiązać się z narażeniem zarówno ich zdrowia, jak i nawet życia. Nie sądźcie jednak Państwo, że rola nas, opiekunów, kończy się z chwilą wsadzenia do klatki i mniemania, że w tej chwili ptak jest bezpieczny i nic mu nie grozi. Musimy zapewnić mu odpowiednie warunki. Jakie? Co my ludzie robimy, pozostając na świeżym powietrzu? Przede wszystkim musimy uważać, aby nadmiar słońca nam nie zaszkodził. Ptaki potrzebują tego słońca, ale na pewno nie w nadmiarze. Nawet te papugi pochodzące ze strefy subtropikalnej również w swoim naturalnym środowisku najgorętsze chwile spędzają w cieniu, w bezruchu, urządzają sobie taką właśnie południową siestę. Nie inaczej jest również u nas. Jeśli pozostawimy ptaka w klatce bez opieki w pełnym słońcu, może on po prostu doznać udaru. Dlatego musimy go przed tym zabezpieczyć. Dbajmy zawsze o to, aby tak ustawiać klatkę, w której przebywa nasza papuga, aby miała ona możliwość przebywania w pełnym słońcu, jak również, jeśli będzie jej zbyt gorąco, mogła schronić się w cieniu. Ptak sam instynktownie będzie dozował odpowiednią ilość słońca dla swojego organizmu. Tutaj mam idealne warunki, ponieważ klatka znajduje się na częściowo zadaszonym tarasie i mam możliwość tak ustawienia klatki z papugą, aby miała ona możliwość schronienia się do cienia, jak również przebywania w pełnym słońcu. Jeśli na naszym balkonie czy podwórku takiej możliwości nie ma, możemy wykorzystać różnego rodzaju przykrycia. Tutaj jest kawałek deski, którą mogę nakryć klatkę i papuga ma wtedy możliwość schronienia się do cienia. Ale pamiętajmy, w ciągu dnia słońce przesuwa się i może być taka sytuacja, że pozostawiona w cieniu papuga po pewnym czasie znajdzie się w pełnym słońcu i jeżeli jej nie pomożemy, może to skończyć się źle. Ludzie robią upały, żeby się ochłodzić, dużo piją, stosują odpowiednią dietę, polewają wodą, kąpią się. To wszystko dotyczy również papug. Wysokie temperatury występujące w okresie naszego lata nie zaszkodzą papugom, jeśli mają możliwość schronienia się w cieniu i dostęp do świeżej, czystej wody. Ale pod warunkiem, że nie będzie przeciągów. Przeciągi są zawsze szkodliwe dla papug, nawet te wytworzone przez silnik wentylatora. Kąpiele wskazane są zawsze, nie tylko w upały, ale po nich papuga musi pozostawać w miejscu wolnym od przeciągów. Przy wysokiej temperaturze trzeba zadbać o odpowiednie jedzenie i picie dla naszego pupila. W okresie, gdy słupek rtęci na termometrach znajduje się powyżej 30 stopnia Celsjusza, niektóre owoce ulegają szybkiemu zepsuciu. Zielenina więdnie i staje się niezdatna do zjadania. Dlatego dawajmy papudze tylko taką ilość świeżych owoców, warzyw i zieleniny, aby zjadła to w okresie maksymalnie 30-60 minut, tak żeby nie zjadała później zepsutej karmy. Oczywiście cały czas ma do dyspozycji mieszanki ziaren, którym wysoka temperatura nie szkodzi i które zachowują cały czas jednakowe właściwości odżywcze. Ptak przebywający w klatce musi mieć stały dostęp do świeżej, czystej wody, w której nie znajdują się resztki fermentującego jedzenia. Ale to nie jedyny warunek, który musimy spełnić, jeśli chodzi o zapewnienie papudze wody. Szczególnie dotyczy to papug przebywających w dużych miastach, w których spotyka się na co dzień stada latających wokół gołębi. Trzeba wiedzieć, że większość tych ptaków jest nosicielem różnego rodzaju chorób, zwłaszcza salmonellos. Choroby te przenoszą się poprzez kał, który ptaki te pozostawiają na dachach, ulicach
On wysycha na słońcu i przez wiatr jest roznoszony w okolicy. Jeśli papuga pozostaje na zewnątrz czy przy otwartym oknie i do pojemnika z wodą dostaną się roznoszone przez wiatr zakażone cząsteczki kału dzikich ptaków, to po pewnym czasie wytwarza się flora bakteryjna mogąca stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia naszego pupila. Dlatego zawsze uważajmy, aby takie cząsteczki nie dostały się do wody. Stosujemy różnego rodzaju osłony, a również bardzo wskazaną metodą jest wymiana wody co 2-3 godziny. Dlatego, że wtedy jeszcze te bakterie nie namnażają się w ilości, która byłaby groźna dla naszej papugi.